są te drzewa, ten parasol z jabłoni. No i moja winorośl, z której każdego roku robię 10 litrów wina. Udaje się zebrać około 15 kg winogron. Grzegorz pił. Kupili nasze myśli, kupili naszą przyszłość, kupili nasz czas, kupili nas. Kupili nasze dzieci, kupili naszą miłość, kupili nasz czas, kupili nas. Kupili nasze domy, kupili nasz spokój, kupili nasz czas, kupili nas. Kupili naszą radość, kupili naszą wiarę. Kupili nas. Ja ostatnio spotkałem kolegę, który stał na papierosie pod gmachem instytucji, korporacji, w której pracuję, który przeniósł się właśnie z PKO i powiedział mi, że wszyscy sobie coś znaleźli, a ty tak, wiesz, na tym rowerze z pieskiem jeździsz i to w ogóle o co chodzi z tobą? No. Ja mówię, wszystko jest dobrze, no. Ale ja po korporacji rzeczywiście miałem tu chwilę refleksji i wtedy żeśmy rozmawiali nad korporacją, nad tym, czy chciałbym podjąć pracę w nowej korporacji i zdecydowałem wtedy, że nie chciałbym podejmować pracy w korporacji, że chciałbym zgłębić możliwości pracy w wolnym zawodzie, w tym moim obszarze, jako wolny zawód ekonomista. I rzeczywiście wygląda na to, że po tych 2 latach jestem jedyną osobą, która tej pracy nie podjęła, tylko zajmuje się wolnym zawodem. Od 2 lat nie podjąłem pracy na etacie, ale miałem bardzo ciekawe zdarzenie. To było już po filmie Wolny. Zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała mi, że jej kolega poszukuje kogoś do pracy. Więc ja jej tłumaczyłem, że nie szukam pracy i przeprosiłem ją, żeby porozmawiała z tym swoim znajomym, że nie jestem zainteresowany. Ona jednak nie dawała za wygraną, bo ten znajomy do niej dzwonił i cały czas mnie namawia, żebym się chociaż spotkał. I ja jej wysłałem film. Wysłałem jej Wolnego. Mówię, słuchaj, weź obejrzyj sobie film, zobaczysz, że inną mam koncepcję trochę na życie w tej chwili i nie szukam pracy. I myślałem, że to zakończy temat. No. Po czym po dzień czy 2 dni po tej rozmowie dzwoni do mnie człowiek. Mówi, że obejrzał ten film, dostał od tej koleżanki naszej wspólnej telefon do mnie i dokładnie tak samo myśli o rozwoju świata, jak ja mówiłem w Wolnym, i ma dla mnie propozycję taką dokładnie w duchu tego filmu, tego co tam opowiadałem. Pracując w korporacji, bardzo dużo grałem na gitarze elektrycznej. I miałem jedną gitarę w biurze, jedną gitarę u kolegi, jedną gitarę w studio, w domu 2 gitary. No wszędzie były te gitary, bardzo lubiłem, często grałem, sięgałem po ten instrument. No i okazuje się, że od kiedy odszedłem, to chyba ani razu nie miałem w rękach gitary elektrycznej. No. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, jak o tym myślałem. I zastanawiałem się, no, jaki może być powód tego, że zrezygnowałem z takiego zwyczaju, który wydawał się bardzo i potrzebny mi, i przyjemny, i kreatywny. I doszedłem do wniosku, że jedyną odpowiedzią na to
to była jakaś chyba ucieczka z tego świata korporacji. I poszukiwanie takich zajęć, które są kreatywne, które pozwolą człowiekowi funkcjonować bez ograniczeń. I chyba tak było w moim przypadku. Przyszedł moment. Ku zadowoleniu rodziny chyba przestałem słuchać oper. Rodzina nie lubi? Bo opera po pierwsze trwa dosyć długo i może trzeba ją w skupieniu słuchać, ale bardzo lubiłem. Wracałem z pracy, wracałem z korporacji, to włączałem sobie operę i całą operę wysłuchałem i wydawało mi się, że to jest bardzo duża przyjemność i że chyba bez tego nie będę potrafił żyć, a tu proszę bardzo. Sedlaczek taką robi analizę różnych teorii filozoficznych, teorii ekonomicznych w kontekście dobra i zła. I najbardziej moralne postępowanie i podejście do ekonomii prezentował Kant, później stoicy, bo Kant mówił, że tylko wtedy uczynki są moralne, jeżeli wynikają z takiego głębokiego przekonania. I człowiek nie chce żadnego interesu zrealizować, realizując dobry uczynek. I to jest Kant. A po drugiej stronie jest Mandeville, który twierdzi, że tak naprawdę człowiek powinien być egoistą, nie tylko, że może, ale powinien być egoistą i wtedy cały świat się będzie kręcił. Jeżeli ja będę patrzył tylko na mój interes i będę dążył do maksymalizacji przyjemności, wtedy innym też będzie dobrze. Ale wiesz, żeby... I taki jest system świata dzisiejszego. No tak, ale żeby ten system Kanta zadziałał, czyli żeby on rzeczywiście postępował zgodnie z prawem moralnym, które jest w nim, to on by się musiał najpierw odprogramować. Diogenes reprezentował taki najbardziej konserwatywny nurt stoików. Oni nazywali się cynikami. Teraz znaczenia słowa cynik jest kompletnie inne niż wtedy, ale dla Diogenesa to znaczyło nie mniej, nie więcej, ale poszukiwanie szczęścia, poszukiwanie wolności w wyzbywaniu się rzeczy. I gdy myślał, że już niczego nie ma, zorientował się, że ma czarkę do czerpania wody. I dopiero jak z tej czarki zrezygnował, stał się prawdziwie szczęśliwy i prawdziwie wolny. Okazało się, że ręką może czerpać wodę i mu czarka nie jest do niczego potrzebna. Natomiast hedoniści uważają, że dopiero jak wszystko będą mieć, to wtedy dopiero stają się wolni. I cały czas dążą do tego, żeby mieć coś nowego, nie? Gromadzą majątek. Dlatego mówię, że życie w korporacji jest realizowane w takim nurcie hedonistycznym. No. Bo ludzie w korporacji bardzo często są właśnie konsumentami, biorą kredyty po to, żeby konsumować, żeby pewien standard życia utrzymywać i żeby móc tak samo jak inni w tej grupie funkcjonować. Natomiast jest to oczywiście pułapka, bo kredyt, który jest wzięty i który trzeba obsługiwać z pensji korporacyjnej, powoduje, że praktycznie nie można odejść z korporacji. Proszę bardzo. Autograf samego mistrza. Taki autograf to ja ci mogę sam narysować. Ale on jest prawdziwy. Jak pytacie mnie, czy czegoś żałuję, no to zdecydowanie było trochę wygód w korporacji, których można żałować. Typu samochód służbowy, typu praca z wielkim zespołem. To oczywiście pomaga w życiu. Natomiast jest tak dużo aspektów negatywnych funkcjonowania w takim systemie, no, że nie zamieniłbym tego życia na życie w korporacji. Przyszedł moment. Ty też czujesz to. Twoja rewolucja.
krzyk! No to teraz krzycz! Wreszcie widz samochód! Przestań swoim pierwszym wrogiem być, pieprzyć święty spokój! Albo gnić, luksusowo gnić twoją perspektywę! Dzisiaj widzę tak, albo się odważysz, albo trafi cię